Te amortyzatory wyglądają dobrze, ale czy działają dobrze? Sprawdźmy to. W modelach on-road to właśnie amortyzatory decydują o tym, czy samochód jedzie jak po sznurku, czy może walczy z torem. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak zmontować takie amortyzatory, na co zwrócić uwagę przy składaniu i jak uzyskać płynną pracę bez powietrza. A zaczniemy sobie od rozpakowania tego zestawu amortyzatorów. Teraz posegreguję sobie wszystkie te małe części na ręczniku, żeby nic mi nie spadło. Wszystkie małe części mam już rozłożone i posegregowane. Możemy teraz zacząć składanie. Czego będziemy potrzebować jeszcze oprócz całego zestawu? To jest tak, jakiś olej silikonowy. Generalnie dla mnie jest obojętnie jaki, byle żeby nie był za gęsty ani zbyt lejący się. Wybiorę tutaj, nie wiem, 600. Olej silikonowy. Teraz wezmę te małe o-ringi, włożę je do tulej. O-ringi nasączam olejem, żeby były po prostu szczelniejsze. Teraz potrzebuję wziąć takie podkładki plastikowe, które dociskają te o-ringi w środku i zakręcę specjalną nakrętką. Tulej amortyzatorów są już gotowe. Teraz będę składał tłoczki. Na tłoczek nakładam plastikową nakładkę. Standardowo ma 3 dziurki o średnicy 1,1 mm. I muszę zakręcić to taką małą śrubką, która trzyma tą podkładkę. Na swoim miejscu. Robię to dosyć mocno, żeby nie poluzowała się w trakcie jazdy. I teraz robię 4 takie same. Ok, nasze tuleje i nasze tłoczki są już gotowe. Możemy teraz tłoczek włożyć w tuleje. I teraz nakręcimy sobie dolne plastiki na te tłoczki. Tak to wygląda. Najważniejsze jest, żeby ten plastik nakręcić równo, żeby on nie stał tutaj krzywo. Nakręciłem już plastiki. Teraz zmierzę suwmiarką odstęp od tulei do plastiku. Wszystkie 4 muszą mieć taki sam wymiar. Pomierzyłem odległości i są różne. Teraz muszę mniej więcej średnią wybrać, czyli średnio to będzie 14 mm. I teraz trzeba je tak odkręcić, żeby wszystkie miały równo 14. Tutaj jest 14. Teraz włożę te kulki tutaj do środka. Będę to wkładał za pomocą specjalnego klucza francuskiego. Tak on wygląda. I teraz po prostu wciskam te kulki do środka. Patrzę tylko, którą stroną mam włożyć kulkę. Wam pokażę, o co chodzi. O, nie wiem, czy widzicie, tutaj jest taki szlif, można powiedzieć, do środka, do wewnątrz.
a z drugiej strony tego szlifu nie ma. I właśnie tutaj, gdzie tego szlifu nie ma, tutaj w tą stroną trzeba włożyć tą kulkę. Można jeszcze by było, tak naprawdę, żeby być pewien 100%, że to będzie dobrze chodziło, troszeczkę tym rimerkiem takim wygładzić powierzchnię. Z dwóch stron, żeby jednak więcej troszeczkę luzu było niż normalnie. Ważne, żeby tutaj żadne syfy się nam nie dostały do środka, bo potem to wszystko będzie się haczyło. No i teraz możemy sprawdzić, jak to się obraca. W miarę ok. To się oczywiście jeszcze wyrobi. Natomiast no, za duże luzy ani za duże opory nie powinny tutaj występować. Nasmaruję to specjalnym takim smarem. On wygląda tak. Jest to suchy smar. Ja go używam bardzo często właśnie do kulek. On zostawia taką powłokę śliską, ale nie jest tłusty ten smar. On wysycha. No więc tak, to mam tu już włożone. Teraz robię jeszcze 3 razy to samo. Także dolne części amortyzatorów mamy już gotowe. Jeżeli włożycie tutaj kulkę i mimo tego, że przejedziecie tym rimerkiem jeszcze, to będzie źle chodziło, to wyciągnijcie tą kulkę i zróbcie jeszcze raz tym, bo czasami po prostu lepiej jest to podszlifować, niż ma to się zacinać czy źle pracować, bo to jest naprawdę duża różnica. Następnie robię nakrętki na tuleje. Tu wystarczy te o-ringi do środka włożyć i je też oczywiście smaruję olejem. A więc tak to wygląda. Te o-ringi już tam są w środku włożone i można je nakręcić na tuleje. Teraz zabierzemy się za górne części całych amortyzatorów. Tutaj nie będziemy dużo składać, po prostu te plastiki wchodzą w te części aluminiowe i na koniec idą te gumki. No jedyne co musimy tutaj zrobić, to znowu te same kuleczki włożyć w te plastiki. Taką samą zasadą. Te z tą łezką, te strony z łezką są jakby do przodu, czyli wkładamy od tej strony, gdzie łezki nie ma. Także to już też mamy gotowe. Teraz będziemy nalewać oleju silikonowego do naszych amortyzatorów. Jakiego oleju będziemy używać? Standardowego, który jest w Capricornie do dziesiątek, czyli 800. W międzyczasie wyciągnąłem jeszcze pompkę do amortyzatorów, bo będziemy chcieli się pozbyć z naszego oleju powietrza. Olej 800 i nalewamy. Także oleju nalewam do końca. I teraz ruszam całym tłokiem, żeby bąbelki wyszły na wierzch. W każdą stronę. No i tutaj teraz widać, że jest bardzo dużo powietrza w środku. Tak robię ze wszystkimi 4 amortyzatorkami. I zaraz będziemy wypompowywać to powietrze. I teraz nakładam wieczko. I będę wypompowywał to powietrze. No i teraz dokładnie widzimy, jak to powietrze ucieka z wewnątrz naszych amortyzatorów. No tak musimy parę razy porobić, parę razy poczekać.
Pierwsza sesja się zakończyła, otworzyłem wieczko, wygląda to bardzo dobrze, ale nie dajcie się zwieść. Jeżeli poruszam teraz tym tłokiem, to resztki powietrza, które są na dnie, jeszcze wylecą, także musimy zrobić to drugi raz. Tutaj jednym amortyzatorem już poruszałem i zobaczcie, że zaczyna uciekać to powietrze. Także parę razy, minimum 2 do 3 razy taką sesję musimy zrobić. Powietrze z moich amortyzatorów zostało właśnie całkowicie wypompowane. Wygląda to bardzo dobrze. I teraz będziemy nakładać gumki i zamykać nasze amortyzatory. Pokażę Wam, jak to zrobić. A więc tak, teraz bardzo ważna część naszego składania amortyzatorów, bo jak tutaj wszystko dobrze zrobiliśmy, a zrobimy tą rzecz teraz źle, to będziemy musieli robić wszystko od nowa, bo powietrze dostanie się znowu do naszego oleju, będziemy musieli znowu odpowietrzać i cała procedura będzie powtórzona. Także trzeba to bardzo zrobić dokładnie teraz. A mianowicie, jak ja ustawiam moje amortyzatory? W przedziale od 0 do 25% rebound, to znaczy, że po ściśnięciu maksymalnym amortyzatora odbija mi on albo 0, albo maksymalnie do ćwierć długości tego tłoka. Jak to zrobić? Zanim nakręcę tą nakrętkę i szczelnie zamknę amortyzator, wepchnę to mniej więcej połowy, troszeczkę więcej niż połowy, troszeczkę więcej, takie 3/4 można powiedzieć, i dopiero teraz będę zakręcał ten amortyzator. A więc tak, mamy naszą gumkę. I teraz trzeba tą gumkę dokładnie dać całą powierzchnią. Tak, o. Widać, że olej nam się trochę wylał ze wszystkich stron. Teraz biorę, generalnie obojętnie jaki klucz, ale dobrze, żeby on był tutaj trochę lekko może zaokrąglony. I od środka naciskam na środek najpierw i wylewam nadmiar tego oleju, aż ta gumka osadzi mi się na tym tłoczku. Teraz gumka dolega do całej tulei, nadmiar oleju wyciekł i mam nadzieję nie dostało się powietrze do środka. Teraz nic nie ruszam, nic nie wycieram, zakręcę tą nakrętkę od razu. Ale najpierw potrzebuję tej nakładki tu jeszcze. O. Teraz delikatnie i powoli nakręcam tą nakrętkę. Biorę kawałek papieru i nakręcam maksymalnie już. Szczelnie nasz amortyzator. Dopiero teraz go wycieram, jak już jest szczelny. No i teraz możemy sprawdzić, czy jest w środku powietrze. Jak to sprawdzić? Musimy ruszać naszym tłokiem powoli i z wyczuciem i doszukiwać się jakichś przeskoków bądź też nierównej pracy amortyzatora. Jak nie ma powietrza w środku, to amortyzator będzie po prostu płynnie chodził, bez żadnych skoków, bez żadnych zacięć. I tutaj mamy perfekcyjnie złożony amortyzator. Jak sprawdzicie rebound, wciskam tłok do końca i patrzę, co się dzieje. Jest zerowy. Nie mamy tutaj odbicia żadnego. I tak złożony amortyzator możemy założyć do modelu. Potrzebujemy tylko założyć sprężynę. Ja używam standardowych sprężyn.
podkładkę i amortyzator gotowy. I tak robię po kolei te wszystkie 4 amortyzatory. Złożyłem właśnie wszystkie 4 amortyzatory. W żadnym z nich nie musiałem powtarzać procedury odpowietrzania, także udało mi się złożyć je za pierwszym razem. Z tego względu jestem bardzo zadowolony. Także jeszcze raz podsumowując, co jest najważniejsze przy składaniu, to to, żeby te kulki się ruszały swobodnie, jak i żeby w środku nie było żadnych bąbelków powietrza, żeby amortyzatory działały jak najbardziej płynnie i bez żadnych zacięć. A to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Na razie.